Witam Was serdecznie, w moich rękach dzisiaj nowiutki Galaxy S24 w wersji 256 GB i 8 GB RAMu. Jak widzicie, jest oryginalnie zaplombowany, także odrywamy sobie naklejkę plombującą. Zwróćcie na to uwagę, jeśli odbieracie taki produkt od kuriera, czy wszystko jest zabezpieczone prawidłowo, tak jak powinno to wyglądać oryginalnie. Co do opakowania, to jakaś instrukcja, kabel USB, książeczka tu może nie jest zbyt długa, także wszystko i tak online się dowiecie. Kluczyk do karty SIM, aby otworzyć sobie tackę i kabel do ładowania USB typu C. Nie ma tutaj ładowarki, niestety tego nie dodają, co byście się spodziewali za 3000 zł jedyne. Telefon jest w kolorze czarnym, może tutaj mylić jego taka poświata jakby szary tytan, bardziej bym w ten sposób określił ten kolor, ale wygląda naprawdę fajnie, ładnie się prezentuje, także jeśli byście wybierali czarny kolor, no to pamiętajcie, że on nie jest taki typowo czarny, bardziej to pod szarość podpada. Z każdej strony, jak widzieliście, jak to wygląda, i odklejamy folię. Niestety ona nie jest przezroczysta, tylko całkowicie czarna, więc trzeba ją odkleić, aby cokolwiek widzieć na ekranie. Z boku telefon nie ma żadnych przycisków, po jednej po lewej stronie, na górze głośnik, po prawej stronie są dwa przyciski fizyczne głośności oraz włączenia, wyłączenia telefonu. Na dole mamy głośnik USB-C, wejście oraz wejście na kartę SIM w formie tacki i po lewej stronie nie ma żadnych przycisków. Z tyłu 3 aparaty. Jest to szerokokątny, tradycyjny aparat oraz trzykrotny, bezstratny zoom. Uruchamiamy nasz aparat, czyli włączymy telefon. Zobaczmy, jak szybko się uruchomi ten nasz najnowszy Galaxy S24 w wersji podstawowej, czyli bez plusa ani bez Ultra. Co do uruchomienia, jak widzieliście, bardzo szybkie uruchomienie podstawowego menu, no i pierwsza konfiguracja, wybieramy język polski, oczywiście w zależności od Waszych preferencji. Musimy niestety zaakceptować regulamin, aczkolwiek uważajcie, nie akceptujcie wszystkiego jak leci, warto przeczytać dokładnie, co akceptujemy. Dalej wymagane jest skonfigurowanie naszego telefonu poprzez połączenie z siecią Wi-Fi, także będzie trzeba tutaj się połączyć z internetem, aby dalej skonfigurować nasz telefon lub też przenieść dane z innego telefonu waszego, na przykład starego. Także jeśli byście chcieli takie dane właśnie przenieść ze swojego urządzenia, tutaj w rogu wyświetla Wam się odcinek, w którym opowiadam, w jaki sposób to wykonać, jak przenieść właśnie dane ze starego swojego telefonu na nowe urządzenie, właśnie takie jak na przykład moje Galaxy S24. Także zapraszam Was serdecznie, zobaczcie ten odcinek, nie zapomnijcie też o subskrypcji kanału. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!